Jest taka samotność, która przychodzi, kiedy w pokoju są inni ludzie. Siedzisz przy stole. Wszyscy rozmawiają, ktoś się śmieje, a jakaś część ciebie stoi na zewnątrz tego wszystkiego i patrzy przez szybę. Wracasz do domu i nikomu tego nie mówisz, bo jak to powiedzieć? Byłem z ludźmi i dalej byłem sam. I uznałeś, że to mówi coś o tobie. Dlaczego czujesz się samotny wśród ludzi? Zacznij od tego, co się w tym nie zgadza. Samotność prawie nie zależy od tego, ilu ludzi masz wokół siebie. Są ludzie z dwójką bliskich znajomych, którzy czują się bezpieczni. Są ludzie, którzy każdy wieczór spędzają w towarzystwie i kładą się spać z poczuciem, że nikt ich naprawdę nie zna. Badacze rozdzielają te dwie rzeczy i one zachowują się jak dwa różne zwierzęta. Bycie samemu, które da się policzyć, i czucie się samotnym, które jest czymś zupełnie innym. I możesz dokładać kolejnych ludzi bez końca, a to uczucie nawet nie drgnie. Więc po co to uczucie w ogóle jest? Wyobraź sobie kogoś ze swoich przodków, odciętego od grupy, śpiącego samotnie na otwartym terenie. Nikt nie czuwa, kiedy on śpi. Nie ma z kim dzielić jedzenia, nie ma przy kim walczyć. Przez większość historii człowieka to nie była samotność, to było odliczanie. Więc wykształcił się sygnał. Psycholog John Cacioppo przez dziesiątki lat przekonywał, że samotność działa jak głód albo pragnienie. To nie jest cecha charakteru i nie jest słabość. To alarm. Głód mówi, że ciału kończy się paliwo, pragnienie mówi o wodzie. Samotność mówi, że jesteś niebezpiecznie daleko od innych ludzi. Zrób z tym coś. I nie jest w tym uprzejma. Wchodzi w ciało. Popatrz na sen kogoś, kto czuje się samotny, a znajdziesz go porozbijany w charakterystyczny sposób. Nie krótszy. Więcej mikroprzebudzeń. Małe wynurzenia w nocy, raz za razem, wzór zwierzęcia, które nie może do końca opuścić gardy, bo nikt inny nie stoi na warcie. Zwykle nawet o tym nie wiedzą. Mówią po prostu, że źle sypiają. Tak głęboko to sięga. Uczucie, które podpisałeś sobie jako jestem słaby w kontaktach z ludźmi, steruje twoim układem nerwowym w nocy. Dobrze, ale to wciąż nie tłumaczy tamtego stołu. Jeśli ten alarm istnieje po to, żeby popychać cię w stronę ludzi, to dlaczego wyje najgłośniej, kiedy siedzisz właśnie wśród nich? I tu robi się dziwnie. Wyświetl ludziom twarze na ekranie. Wściekłe, przyjazne, obojętne. Zmierz, jak szybko wyłapują tę wrogą z tłumu. Ludzie, którzy czują się samotni, znajdują ją szybciej. Ich uwaga idzie do odrzucenia, dezaprobaty i chłodu wcześniej niż gdziekolwiek indziej i zostaje tam dłużej. Pokaż im twarz neutralną, twarz, która nie robi zupełnie nic, a odczytają ją jako chłodniejszą niż wszyscy pozostali. Opowiedz im historię o jakiejś grupie, a potem dokładniej odtworzą fragmenty o wykluczeniu niż te o przyjęciu do środka. Samotność nie siedzi tylko w środku i nie czuje się źle. Ona przerabia to, co widzisz. Więc wejdź do tamtego pokoju jeszcze raz z tym uruchomionym. Wchodzisz już skanując otoczenie w poszukiwaniu dowodów, że cię tu nie chcą. A pokój pełen ludzi zawsze takie dowody zawiera, bo zawiera wszystko. Ktoś odwraca wzrok. Rozmowa zamyka się, kiedy podchodzisz. Ktoś nie odbija ci pytania. W zwykły wieczór te rzeczy nie znaczą nic. Przez alarm, który już wyje, wszystkie są potwierdzeniem. I wtedy robisz tę małą rzecz. Milkniesz odrobinę. Nie opowiadasz historii, którą miałeś opowiedzieć. Wychodzisz 20 minut wcześniej i nie piszesz następnego dnia. Nikt nie zauważa, że się chronisz. Zauważają, że jesteś jakiś odległy, więc następnym razem dają ci trochę mniej. A to ląduje na tobie jako dowód, że miałeś rację co do całej reszty. I to jest ta część, która boli. Samotność nie tylko każe ci czuć się niechcianym. Ona po cichu robi cię trochę trudniejszym do sięgnięcia, a potem podaje ci wynik jako dowód. A pod spodem dzieje się to. Każdy inny alarm twojego ciała kieruje cię prosto do odpowiedzi. Kiedy jesteś głodny, jedzenie wygląda lepiej. Naprawdę lepiej, wyraźniej, smaczniej. Głód nie sprawia, że chleb wygląda na zatruty. Samotność robi dokładnie to. Jedyny sygnał zbudowany po to, żeby popchnąć cię z powrotem do ludzi, jest jedynym sygnałem, który sprawia, że ludzie wyglądają groźnie. Pokazuje ci pokój pełen możliwego odrzucenia i każe podejść bliżej. To alarm z pokręconymi kablami, wrzeszczący, żebyś biegł w stronę czegoś, co właśnie uczynił przerażającym. Dlatego zamyka się sam na sobie. Głód kończy się, kiedy zjesz. Samotność sprawia, że jedzenie wygląda ryzykownie i nie przeżywasz tego jako wyjącego alarmu. Przeżywasz to jako zwykły fakt o sobie. Jestem niezręczny. Jest mnie za dużo. Ludzie się do mnie nie garną. To nie przychodzi jako uczucie, co do którego mógłbyś się mylić. To przychodzi jako prawda. W końcu przyznana. Pomyśl, co to znaczy dla zwykłego wieczoru. Wychodzisz z imprezy przekonany, że byłeś nudny, a to, co faktycznie pamiętasz, to 4 sekundy, w których ktoś patrzył obok ciebie, a nie 20 minut, kiedy ktoś się do ciebie nachylał. Krótką odpowiedź od znajomego odczytujesz jako chłód. Postanawiasz się do kogoś nie odzywać, bo jesteś pewny, że woleliby, żebyś tego nie robił,
a oni nigdy się nie dowiadują, że w ogóle o nich pomyślałeś. Nic z tego nie jest raportem o tym, jak bardzo ludzie chcą cię wokół siebie. To raport z układu, który za długo chodzi na wysokich obrotach. Więc następnym razem, kiedy będziesz w pokoju pełnym ludzi i coś w tobie wyjdzie na zewnątrz, wiedz, na co właściwie patrzysz. Nie na dowód o sobie. Na stary alarm, który źle wykonuje swoją robotę, u gatunku, który przez 100 000 lat nie potrafił przetrwać sam. I on jest głośniejszy niż ten pokój. Zawsze brzmi bardziej jak prawda niż ludzie siedzący naprzeciwko.